Witajcie serdecznie. Witam Cześć cię, Pawełku, Michale. witam Cię. Wreszcie ma. Gdzie Ty się dzisiaj, że tak powiem, znalazłeś? No, zobacz, specjalnie się ubrałem, porządnie, polowe warunki. Nie będziemy dyskutowali, co by było, gdyby. Rzeczywista maszyna w pracy. Tu widać z arbosikiem. Nie na placu, Nie na placu. nie w teorii, Nie w teorii. nie opowiadanie Nie. jakieś tam. Nie, chodzi o praktyczną stronę, bo to jest Was zawsze interesujące. Czy maszyna, o której się opowiada, faktycznie pracuje? I teraz właśnie mamy okazję. Już tutaj są przedstawiciele serwisu Bergmana. Szykują nam tutaj wszystkie, jak my to mówimy trochę dziwnie, tam patefony, nie? Czyli te wszystkie tableciki, nie tableciki, które tam mają usprawnić życie. Bo maszyna będzie sterowana za pomocą tak naprawdę Systemu ISOBUS. Czyli tak to już trzeba ten powiedzieć. system najnowocześniejszy, Dokładnie tak. Umożliwiający nam wybitnie, Tak. precyzyjnie sterowanie dawką. Dokładnie tak, a nawet powiem lepiej, że obecna technologia w rozrzutnikach obornika, a już szczególnie w tym modelu, bo to jest też model dosyć ciekawy, bo to jest z tak zwanej wersji V-Split, ona już działa prawie jak rozsiewacz nawozów. Ale to oczywiście, jeśli chodzi o adapter, Pokażemy. o możliwość jego, to na deser pokażemy, jak Na to deser wygląda. pokażemy. Tu od razu już widać na samym początku, że tu już nie jest tak pojedynczo, już jest cała część sterowania hydrauliki. Po drugiej stronie już jest ten cały tak zwany moduł, oni go różnie nazywają, to jest tak zwany moduł, certyfikat jak gdyby tej maszyny. W tym module jest wszystko zaprogramowane, co jest przewidziane dla rozrzutnika obornika. Tak jest. Zaczep kulowy, na to zwracamy uwagę, bo to jest bardzo ważne, żeby już te maszyny dużo lepiej pracują na Przy zaczepie tych kulowym. obciążeniach, powiem Ci Paweł, które występują i faktycznie w tych trudnych warunkach polowych zwykłe zaczepy mniej się sprawdzają Mniej się zdecydowanie. sprawdzają, to jest jednak mimo wszystko takie, to gwarantuje na pewno pełną pracę. Dokładnie. Tak jak powiedziałeś, nowoczesny system tutaj sterowania, Tak. to jest jedno. Drugie, powiem tak, maszyna z oznaczeniem W, Tak. to jest też ciekawa rzecz, Tak. czyli mamy już skrzynię, że tak powiem, w oparciu wagowym. Tak jest. Czyli- W oparciu wagowym i tu jest też jako ciekawostka, tu jest 6 punktów pomiaru. Czyli też bardzo precyzyjnie to się odbywa. Dokładnie tak. A dlaczego aż 6 punktów? Bo wiemy, że jak nam cała ta masa się przemieszcza na maszynie, Tak jest. to żeby to precyzyjnie wychwycić w całym ciągu jakby pracy, Dokładnie tak. od pełnego aż po pusty, Tak jest. muszą być rozmieszczone, że tak powiem, takiej ilości tych sensorów. jest. Nie? To Wagowych. też jest coś ciekawe, bo już te nowe przepisy homologacyjne, które wchodzą w życie, ten rozrzutnik już ma pełną homologację, nawet będziemy z tyłu, ma miejsce na tablicę rejestracyjną i jako ciekawostkę już jeden rozrzutnik Bergmana w tym roku został zarejestrowany, ma tablicę rejestracyjną. Także już od tego roku każdy model, który wychodzi 2022, Tu możemy sobie sprawdzić, zobaczyć takie proste rzeczy, ale które nam mówią i rekomendują, że to jest maszyna wyposażona, że tak tak, powiem. to jest zewnętrzny objaw tego, że ona taka jest, bo tak naprawdę clue jest w osiach. Tak jest. Po osie muszą spełniać te wymogi, one gwarantują to, że ta maszyna na drodze publicznej, ale tak samo o dziwo na polu będzie pracowała. Przejdźmy do tyłu. Idźmy. No bo w rozrzutniku obornika Dokładnie. To I tak to już jest to nowe logo tego systemu, który oni opatentowali, V-Split. Jako ciekawostkę, de facto geneza tego pomysłu tak naprawdę bierze się z rozsiewaczy nawozów. Ponieważ rozsiewacze nawozów kiedyś pierwotnie robiły to na płasko, później te tarcze się troszeczkę zagłębiły, żeby robić jak gdyby taki swoisty parasol, Tak. a dzięki temu zasięg wzrasta. A na tym wszystko chciałem powiedzieć, że docelowo chcemy, że tak powiem, uzyskiwać coraz większy Dokładnie zasięg tak. tego rozrzutu, a mało tego i też precyzyjny zasięg, nie? Bo Tak. nie sztuką jest Ale rozrzucić. to, co Was najbardziej interesuje, efektywność pracy. Tą maszyną jesteśmy w stanie przy odpowiednim oborniku, nie wcale luksusowym, uzyskać nawet 30 metrów szerokości roboczej przy gwarantowanej równomierności dzięki systemom ISOBUS. To jest bardzo ciekawe, bo Was to interesuje, żeby ten obornik był dobrze rozrzucony. Jesteśmy w wiadomym gospodarstwie, które już przećwiczyło to i też będziemy mieli okazję pokazać pole po takim Powiem Ci tak, troszeczkę nie, że aż do antycznych rozwiązań sięgnę, ale jeszcze nie tak dawno tak naprawdę szerokość pracy rozrzutnika była jego, że tak powiem, szerokością szerokością tyłu. maszyny tak naprawdę, nie? Adaptery pionowe,
trochę to zmieniły, że już osiągamy 12-15 metrów. Tylko że niestety nie uzyskiwaliśmy tej precyzji, co tutaj przy tym rozwiązaniu. Tak, i kłopot zawsze był z tymi adapterami pionowymi, jeżeli ktoś miał pomiot kurzęcy i musiał walczyć o te niskie dawki, no bo spalić pole to nie jest problem, sztuka, tak? ale to nie o to chodzi. A tu zachowujemy pełną sprawność i mierzalność tej dawki w całym zakresie, od małych dawek do dużych. Pokażmy go z tyłu. Co to w ogóle jest to V-Sprit, nie? O. I to najlepiej jest sobie z tyłu zobaczyć, Tutaj nawet widzimy. troszeczkę można się wycofać teraz, cofając się, będzie ładnie to widać, jak nie jest to płaskie, tylko to jest w takim układzie właśnie V. I na tym polega cały geniusz. Też z racji tego, że zmienności dawki, pola, mapy pola już to będzie, ten model już jest wyposażony w jedną tak zwaną Jednostronny deflektor. jednostronny deflektor, ale będzie miał już te nowe, no bo najnowsze modele mogą mieć tak zwany podwójny niezależny. Lewo-prawo, żeby zachować maksymalną precyzję. I na tym to polega. Czyli tak jakbyśmy to, Paweł, odnieśli do rozsiewaczy nawozów, to tak jakbyśmy mieli tutaj podwójny limiter, lewy i prawy. Tak, dokładnie. Wtedy mamy coś takiego jak dwie sekcje, nie? I też zwróć uwagę, to co mówiliśmy, miejsce na tablicę rejestracyjną. Tak jest, no to już To jest- jasno sygnalizuje, że jest maszyna Jedna rejestrowalna. z większych rewolucji w rolnictwie, nie? Jest kolejna rzecz, która też jest dosyć ciekawa, ponieważ to jest taki model 5210, który dosyć dużo się ludzi interesuje, który jednak świadczą usługi. Tak, I on musi być kompaktowy na różne przypadki. Nie wszyscy mają ładowarkę teleskopową. Też może i nie zawsze ona jest taka sprawna w niektórych rękach, bo to jak jest mistrz, tak, to tym pracuje tego. bardzo Ale fajną rzecz tutaj zauważasz i chcesz podkreślić, bo też chciałem Ci się zapytać. Widzę, że maszyna jest wyposażona tak naprawdę w nadstawki, Tak. które zdecydowanie zwiększają objętość, możliwość załadunkową, ale też podwyższają maszynę. ale też podwyższają. A tak jak wspomniałeś, nie każdy ma odpowiedni sprzęt do załadunku. Tak, no bo gdzie ładujecie obornik? Na polu. No. I co A na tutaj polu mamy? już nikt nie przygotuje jakiejś rampy, żeby się dopasować. Jednak trzeba... I mamy możliwość tutaj Tak. tak naprawdę Opuszczenia. uchyłu tej nadstawki i to nam zdecydowanie ułatwia wtedy załadunek. Tak, są dwa rozwiązania. To jest najprostsze, mechaniczne, na klamry tak zwane przyczepowe. Może średnio szczęśliwe, ale daje możliwość wykorzystania maszyny. Tak. Ale jest też w opcji hydrauliczne i to też jest bardzo cenne, bo to już jest taka wygoda. Tylko jest jedna taka pułapka, że już w tych rozrzutnikach obornika jest bardzo dużo różnych hydraulik. Od posuwu, otwierania, zasuwa, limiter. Tego jest sporo. I nagle się okazuje, że trzeba mieć 12 wyjść hydraulicznych. Dosyć kłopotliwe, bez sensu. Tak. Pardon, ale zwróćmy uwagę, bo mówiliśmy o sensorach. To jest właśnie sensor odmierzenia wagi. To jest jeden sensor, Znaczy drugi idą w jest z parach, przodu lewa, prawa, nie? I Drugi tutaj jest z mamy przodu. i na samym tyle mamy i Paweł na samym Kubramiec. tyle to trzeba tak wejść ładnie, żeby to ujęcie było widać. Od tyłu widać tam po prostu, że są dwa sensory, te, które już są na tej samej końcówce. Jest to moim zdaniem ciekawa propozycja. Niekoniecznie wielkość gospodarstwa decyduje o zasadności zakupu. Rynek usług i odejście od nawozów mineralnych, ponieważ obornik wbrew pozorom, mimo wszystko oprócz walorów takich faktycznie nawozowych, Ale i też mówimy, walczy o próchnicę. On nam ją tworzy. A próchnica to w okresach suchych najlepszy akumulator wody w ziemi. maszyna mimo swych wielkości, mimo swych jakby gabarytów, zarazem jest kompaktowa, ale i w obsłudze jest kompaktowa, bo tutaj, Tak. nie wiem czy zauważyłeś, mamy skrętną oś. Tak, jest skrętna oś, bo to już przy tych gabarytach to się przydaje. I jeszcze wykorzystując zaczep kulowy, bardzo dobrze się prowadzi maszyna, a to ma znaczenie. Pokażemy, jak pracuje elektronika, żeby się jej nie bać, bo to jest naprawdę poważne ułatwienie. To jest przyszłość. To tak jest naprawdę. przyszłość. Od tego nie uciekniemy, a szczególnie jak ktoś chce świadczyć usługi. I pojawiają się nowe nawozy. Są pelety, nie pelety, osady pościekowe, różne, komposty, nie komposty. Ta walka o ten nawóz dostarczany do ziemi ma znaczenie i trzeba mieć maszynę, która uniwersalnie zadziała. Stworzy
potencjał do tego, żeby można ją wykorzystać w każdych możliwości warunkach. przede wszystkim nam da, Tak, nie? a dawkowanie nawozów staje się bardzo istotne. Niestety nauczyła nas tego cena, czego oczywiście nikomu żeśmy nie życzyli i nadal uważamy, że byłoby fajnie, gdyby te ceny były niższe. Albo wróciły, Albo wręcz wróciły. do stanu pierwotnego. Marne szanse, ale trzeba o tym pamiętać, że nawóz kosztuje. My musimy coraz bardziej ekonomicznie patrzeć na prowadzenie gospodarstwa. I to jest A istota. te rozwiązania tak naprawdę pozwolą Tak nam. jest. Zapraszamy do tego momentu, kiedy pokażemy, jak to pracuje w polu. Jak rozdrabnia, jak rozścieła wręcz. Tak jest. Nie rozrzuca, Tak, tylko tak, bo rozścieła. to są dwie różne rzeczy. To są dwie różne rzeczy. Jaka jest struktura tego obornika na tym polu i jak działa elektronika. Zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia Do zobaczenia. już na polu faktycznie.